Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku pokażę Wam pewne zmiany, jakie zaszły w mojej hodowli w ciągu ostatnich 8 miesięcy, mniejsze czy też większe, zatem do oglądania. Na początek przedstawię Wam moją samicę Pterinopelmy sazimai. Obecnie ten gatunek już trochę inaczej się nazywa Lycosaionionu sazimai. Zaraz zobaczę i dopowiem. Jak widzicie, jeszcze barwy ostatecznej nie nabrała. Wciąż jest szarawa. Odwłok jest ciemniejszy. Barwy zacznie nabierać z kolejnymi wylinkami. Jak widzicie, jest ona dość ofensywnie nastawiona. Zawsze kiedy otwieram pojemnik i manipuluję przy nim, a także kiedy daję jej pożywienie, reaguje w ten sposób. Stroszy się, unasza, reaguje, jak mówiłem, defensywnie na wszelkie bodźce. Pokazuję teraz jej zdjęcia z bliska. Zobaczcie z bliska jej oblicze, jej helicery, jej pazury jadowe, nogogłaszczki, szczękoczułki. Zobaczcie, jak z przodu się unasza. Widzę teraz pewną formę zanieczyszczenia w jej pojemniku. Są to jej odchody, które zaraz usunę. Zobaczcie, jak reaguje. Defensywnie, przepraszam. Usuwam już jej, gdyż to są jej odchody i powinno się to usuwać. Zgodnie z zapowiedzią umieszczam w pojemnikach porost. Sprawdzałem, to jest porost szary. Wprawdzie pochodzi on z zestawu do terrariów suchych, jednakże czytając informacje o nim dowiedziałem się, że jest on odporny na wodę i po teście wykonanym u nowych pająków okazuje się, że nie ma problemów z trzymaniem go w terrariach mokrych. Wręcz mam wrażenie, jakoby pomagał utrzymać wilgotność w terrariach. W zbiorniku umieszczę ten kawałek. Dajmy tutaj w rogu. Mamy tutaj taki korzonek i spryskam go wodą. Zobaczcie, jak nasza Pterinopelma reaguje. Zobaczymy. Tak, porost zmiękł. Mała, co ty robisz? Jeszcze trochę z tej strony. I mamy przygotowany zbiorniczek z mniejszą ilością porostu. Też myślę, że większa ilość może utrudniać pająkowi bytowanie. Jeśli chodzi o Pterinopelmę sazimai, to należy dodać, że jej oficjalna łacińska naukowa nazwa to obecnie Lycosianus sazimai. I należy też dodać, iż samica owa przeszła u mnie dwie wylinki, nie osiągając, jak wcześniej wspomniałem, jeszcze swojego koloru, który osiągnie w przyszłości, swojego kobaltowego koloru. Przed oczyma teraz mamy samicę ptasznika czerwononogiego, Brachypelmy boemei. Również widzę u niej nieco odchodów, które uprzątniemy.
Samica ta miała już u mnie dopiero jeden raz w ciągu, dajmy, tych 9 miesięcy. Opierała się najdłużej ze wszystkich ptaszników, jednakże sama w końcu wyleniała. No, brachypelmy jednak linieją wolno, rzadziej, rosną dłużej, wolniej. Jeden czy dwa ptaszniki nawet zdążył już 2 razy wylinieć, zanim ta się zdecydowała na wylinkę. No, żaden z ptaszników przez ten czas u mnie zbytnio nie wyliniał. Jeden, może 2 przez kilka miesięcy. Możliwe, że wynika to z temperatury pokojowej, jaka panuje w pomieszczeniach, w których przebywają, ale także od częstotliwości karmienia, pojenia. Jednakże nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Im ptasznik jest częściej karmiony, pojony, im żyje w cieplejszym środowisku, tym jego metabolizm jest szybszy, a to skraca jego życie. Naszej samicy również umieszczam kawałek porostu, który zaraz zwilżę. Zroszę go wodą. Jak mówiłem, bardzo możliwe, iż porosty te pomagają zachować stosowną wilgotność, pomagają utrzymać wilgotność jako taką w zbiorniku. Moja samica ptasznika pomarańczo-kolanowego jest jednym z największych ptaszników w mojej hodowli. Jako świeży nabytek, który przybył do mnie około 10 miesięcy temu, była druga największa po Acanthoscurri geniculatae i ptaszniku białokolanowym. Jednakże część ptaszników przeszła w tym czasie wylinki i zrobiło się od niej większe. Mówię tutaj w szczególności o mojej Chromatopelmie cyaneo pubescens. Ciebie nawet wezmę na rękę, bo ty jesteś chętna do wchodzenia na rękę. Nie róbcie tak w domu. Robię tak jako prezenter, ale ogólnie się tak robić nie powinno. Nie róbcie tak na pewno z poekiloteriami czy murinosami, bo to może się źle skończyć, ale z taką spokojną brachypelmą, jeśli macie odwagę i wprawę i wiedzę, to czemu nie? Tutaj widzimy jeden z moich 2 najnowszych nabytków. Samicę ptasznika kędzierzawego Tiltocat albopilossus z Nicaragua. No, jak widać, jest całkiem pokaźna, jeśli chodzi o nowe ptaszniki. Widać, że tutaj mamy porosty, które jej umieściłem. Widać, zrobiła przemeblowanie z nimi. No, dałem jej możliwość, nie będę ingerował w jej mieszkanie. Podejrzewam, że z pozostałymi ptasznikami, które dzisiaj także otrzymają takowy mech, porost szary, również owy porost skończy w podobny sposób. Pamiętajmy, że przede wszystkim elementy wystroju mają służyć nam, być przyjemnością dla naszego oka. Pająkom one są właściwie do niczego niepotrzebne. Jak widzimy, okazało się, że samica nasza zdążyła wykonać już nieco pajęczyny. No, musiałem ją otworzyć to pudełko, żeby nagrać film. Niemniej zawsze staram się jak najmniej ingerować w stworzone przez nie pajęczyny.
Podejrzewam, że dopóki nie zajdzie odpowiednia potrzeba przeniesienia do większego pojemnika, ingerencji w razie gdyby wynikły jakieś nieprzyjemne zdarzenia, nie będę ingerował niepotrzebnie, żeby niszczyć stworzonych przez ptaszniki struktur. Przed nami się znajduje moja samica Brachypelmy hamori, czyli ptasznika pomarańczo-kolanowego. Jest to samica u mnie, która przybyła już 2 wylinki. Jest jedną z moich 2 brachypelm. Właśnie patrzę, czy nie ma żadnych zanieczyszczeń. Tutaj widzę kawałek jej ekstrementu, który natychmiastowo usuwam. Widzę, że elementy wystroju porastają pewnym nalotem, pewnym próchnem, który usunę. Jest to próchno, myślę. Pleśń raczej byłaby bardziej obfita. Nasza samica Brachypelmy hamori, jak widać, już nabiera pewnych barw. No w końcu, jak mówiłem, odbyła u mnie już 2 wylinki. A wierzcie mi, naprawdę to będzie piękna samica. I ona również otrzyma kawałek mchu porostu szarego. Myślę, że dam jej taki. Co ona z nim zrobi, to jej sprawa. Podejrzewam, że i tak pewnie go przymebluję po swojemu, zwilżam go. Chociaż pomoże to utrzymać wilgotność. Swoją drogą, za niedługo planuję robić feeding kolejny, poprawiony już. Myślę, że w najbliższych tygodniach się to odbędzie. Muszę mieć pewność, że pająki będą wyczekiwać na tą ofiarę, że będą upragnione. No i że feeding pokaże nam widowiskowy efekt polowania pająków, bo to naprawdę jest niesamowite. Ich szybkość, sprawność. No, Karaczan nie ma żadnych szans. Jakbyście się zastanawiali, w jaki sposób nagrywamy z bliższej odległości te stworzenia, no to Wam przedstawiam sposób. To jest kamera endoskopowa, prosta, ze źródłem światła. Tutaj mamy sondę, końcówkę, którą wprowadzam bliżej tego stworzenia. I przy pomocy odpowiedniego oprogramowania jestem w stanie na komputerze nagrać dany element z bliska. Urządzenie to posiada możliwość dostosowywania poziomu światła, co właśnie pokazuje. Może także ono przy pomocy specjalnych 3 narzędzi, takich jak haczyk, magnes i lusterko, wykonywać nieco inne funkcje. Póki co w mojej sytuacji obecnie wystarczające wydaje się być przede wszystkim stosowanie czystej kamery. Ewentualnie mogę wykorzystywać lusterko, haczyk przy pająku Cyaneo pubescens, Chromatoprema Cyaneo pubescens, żeby wyciągnąć coś z tej pajęczyny, chociaż i tak to może być trudne, bo nie mam tym kablem zbytnio jak sterować. Nie służy do manewrowania w wielu zakrętach, po prostu mogę go przyłożyć i coś nagrać. Myślę, że lusterko mogłoby się też gdzieś przydać, ale na razie to myślę, że to wszystko. To mogę dzięki temu kablowi zrobić wszystko, co jest potrzebne. Lusterka nie nagrałem, gdyż testy wyszły źle.
Tutaj widzimy w tym miejscu mniej więcej samicę ptasznika Chromatoperma cyaneopubescens. Przybliżę nawet. Widać tutaj odwłok odnóża. No niestety nie mogę otworzyć pudełka, gdyż jak widać owa samica zabetonowała cały wystrój terrarium, cały wystrój pudełka pajęczyną. Gatunek ten lubi pajęczynować, dlatego też nie mam jak dotrzeć do środka. Jest tylko krótkie ujęcie endoskopowe, gdyż jej nić objęła także, konstrukcja z jej nici objęła także pokrywę. To też odciągając pokrywę od pudełka, doszłoby najzwyczajniej na świecie do naruszenia struktury, zniszczenia jej dzieła. Ptasznik ten liniał u mnie 2 razy, zwiększając myślę, że ze 2 razy swoją wielkość. Da się zauważyć na jej odwłoku z mojej perspektywy pewne zatarcia, plamki, które mogą świadczyć o tym, iż wkrótce przejdzie w wylinkę. Ptaszniki przed swoją wylinką czasem tracą właśnie część swojego owłosienia, że tak powiem. Należy też wspomnieć, że jest to ptasznik sucholubny. To też nie będę umieszczał w jej pojemniku porostów w celu zwiększenia wilgotności. Zresztą bym nawet nie miał jak tego zrobić bez naruszenia struktury nici. W kwestii wylinki jeszcze należy dodać, iż dorosły ptasznik ma odwłok czysto pomarańczowy, taki rudy. Ta natomiast ma ciągle paski jak ptasznik tygrysi, o którym za chwilę. To też nie jest to jeszcze dorosły osobnik, gdyż im osobnik jest starszy, to tym tych pasków ma mniej. Dorosły osobnik nie ma ich wcale, po prostu ma rudy odwłok i resztę ciała fioletową, niebieską. Widzimy właśnie wcześniej wspomnianą samicę ptasznika tygrysiego Davus pentaloris. Jest to nowy okaz w mojej kolekcji, jak wiadomo. Postukam ją chociaż, żeby się nastroszyła, chociaż nie powinienem tego robić. Widać, nie chce puścić. No to też siłą rzeczy ona u mnie nie liniała jeszcze w ciągu tygodniu pobytu u mnie. Chociaż wcześniej wspomniana Lycosiano sazimai zaczęła u mnie linieć już w ciągu pierwszego tygodnia po przybyciu. Cały czas była taka niemrawa, niechętnie chciała przyjąć pierwszy pokarm. Tak leżała na boku z poskręcanymi odnóżami. Myślałem, że już nie żyje, ale niedługo potem całe szczęście się okazało, że to jest wylinka i potem przeszła także jeszcze u mnie drugą wylinkę i obecnie już umiem rozpoznać wylinki u moich ptaszników. Jak wcześniej wspominałem, przy tworzeniu tego filmu otrzymała ona, samica ptasznika tygrysiego u mnie, grubszą warstwę podłoża, gdyż w młodych stadiach lubią się zakupywać, potem z tego wyrastają. Wilże nieco porost wodą. O. Kiedy dorośnie, to oczywiście terrarium większe będzie odpowiednio dostosowane do jej potrzeb. W tej chwili mamy przed sobą samicę ptasznika białokolanowego Acanthoscuria geniculata. Dotychczas to był mój największy ptasznik na hodowli. Obecnie zdetronizowała ją samica ptasznika kędzierzawego Tlitocatl albo Pilosus nicaragua. Widzimy właśnie naszą samiczkę. Proszę, jak się rzuciła. Na odwłoku jej widać także pewne przetarcia, przy czym nie wynikają one z wylinki, która się zbliża, tylko z konieczności wykonania pewnych zabiegów pielęgnacyjnych, medycznych, ratowniczych, w wyniku których straciła kilka włosów.
No nie jest to wielki defekt. Ptaszniki normalnie też wyczesują sobie włosy, w wyniku czego tracą je. I kiedy przejdzie ona na kolejną wylinkę, to defekt ten minie, będzie miała w pełni pokryty odwłok. Póki co przechodziła u mnie tylko jedną wylinkę. Zaraz też otrzyma nieco więcej wystroju, także uzyska mech w swoim pojemniczku. Znaczy nie mech, tylko porost. I oto on. Spokojnie, ekran troszkę zniekształca obraz. Nie jest on taki wielki, jak się wydaje. Jest to tylko działanie skali. Zwilżamy mech. Właśnie widzieliśmy, jak wyczesuje włoski parzące. Jeśli nie macie alergii, to raczej nic wielkiego się Wam nie stanie. Może trochę poparzyć Wam drogi oddechowe. Na kilka dni możecie mieć krostki na oczach. Ewentualnie możecie mieć przez to podrażnione oczy, ale nic wielkiego przez to Wam się nie stanie. Teraz widzimy terrarium skorpiona. Skorpiona leśnego Heterometrusa silenusa. Jak widzicie, zmianą jaka zaszła w jego zbiorniku jest fakt, iż dostał on kokosik. Wcześniej mieszkał on na otwartej przestrzeni w wykopanym przez siebie dole. Jednakże pod namową pewnych osób zdecydowałem się na organizację dla niego mieszkanka, w którym siedzi cały właściwie czas. Wychodzi tylko raz na kilka tygodni, na kilka sekund w nocy. Rzucam mu do jedzenia po 2 karaczany. Jednakże też umie minąć długi czas, zanim on się za nie zdecyduje. Skorpion w przeciwieństwie do ptaszników jest łowcą aktywnym, wychodzi ze swojego lokum. Ptaszniki raczej czekają, aż ofiara do nich przyjdzie. Mimo wszystko i tak skorpion musi się namyślić na to, czy zdecydować się zjeść, zapolować na ofiarę. To zajmuje czasem kilka tygodni, gdyż skorpiony lubią sobie robić głodówki i to jest całkiem normalne i nie ma co się tym przejmować. Teraz nie widać go, przez to co mówiłem. Nie chcę manipulować przez jego zbiorniku, dlatego widzicie teraz zapewne nagranie endoskopowe z środka jego mieszkanka. No jak widzicie, w pewnym stopniu jestem dzięki temu sprzętowi nagrać zwierzęta bez konieczności manipulacji przy zbiorniku. Nie jest to sprzęt idealny, nie mogę go sprawnie obsługiwać, bo nie ma żadnych systemów obsługiwania go. Niemniej ułatwia mi nieco funkcjonowanie. Zwiększa moje możliwości, jeśli chodzi o zdolności twórcze, zdolności techniczne. Skorpion, podobnie jak ptaszniki, dostanie też nieco porostów, dostanie większe kawałki, jako iż ma większy zbiornik. Myślę, że takiego wrzucę. Myślę, że jeszcze mogę sobie wrzucić taki kawałeczek. I taki kawałeczek. No nie wygląda to urodziwie, bo to jest prosty zbiornik, mały zbiornik, nie mam wielkich możliwości działania przy nim, ale myślę, że na czas zamieszkiwania tutaj jest to dla niego dobra alternatywa. Kiedy już przeprowadzi się do swojego docelowego zbiornika, otrzyma ładniejszy zbiornik z prawdziwym mchem, myślę.
Jak możecie zauważyć, tutaj jest jeden z karaczanów, o których mówiłem, który od kilku dni tutaj siedzi, bo skorpion nie może się za niego zabrać. No, w końcu się zabierze, ale do tego czasu nie będę przy tym specjalnie manipulować. Pokazuję Wam jeszcze pewne nagrania, które pozwolą Wam porównać, jak zmieniły się moje pierwsze ptaszniki od tego, co było te 10 miesięcy temu do dziś. No, jakość nie pozwala na taki sprzęt mnie stać, ale mam nadzieję, że najważniejsze subtelne różnice zobaczycie. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie. Proszę zostawcie komentarz, suba i łapkę w górę. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Kolejne odcinki już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.